Cześć! Dzisiaj dalszy ciąg filmów o roślinach leczniczych, z których używamy korzenie. I właśnie teraz jesienią jest czas, żeby te korzenie wykopać, jeżeli chcemy ich użyć. Dzisiaj film o jeżówce, w tym wypadku jeżówce purpurowej, bo są różne odmiany. I jeżeli chcecie się dowiedzieć o jej właściwościach, które są nie tylko przeciwko przeziębieniom i na zwiększenie odporności, oglądajcie ten film. Zapraszam. Jeżówka jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej i dawniej wcale nie była znana jako zioło na zwiększenie odporności, a raczej była znana jako tak jakby zioło lecznicze na choroby skóry, na oczyszczanie krwi, a nawet na ukąszenia węża i pająków. I zobaczcie, ucięłam tą łodygę i ta łodyga jest czerwona. A to dla niektórych zielarzy właśnie oznaczało, że ona oczyszcza krew, bo oni tak jakby porównywali kształt rośliny, jak rośnie, jak wygląda, jaki ma kolor, tak jakby łączyli to z różnymi organami naszego organizmu, a także na przykład krwią. Więc dla tych zielarzy, w tym przypadku to była zielarka, która praktykowała medycynę tybetańską, kolor czerwony łodygi wiązał się z oczyszczaniem krwi. Ale nazwa jeżówka bierze się właśnie z kształtu kwiatu. Zobaczcie. Echinacea albo Echinacea z greki starożytnej to jest jeż. I właśnie ten kwiat wygląda jak jeż. A mamy różne jeżówki. Jeżówka purpurowa, dla mnie najłatwiejsza w uprawie. Jest także jeżówka wąskolistna, którą próbowałam uprawiać z nasion, ale ona po prostu nie jest aż tak wytrzymała. A jeżówka purpurowa wszędzie się sieje i zobaczcie, w listopadzie wypuszcza jeszcze nowe pędy, ma kwiaty. To jest samosiejka, którą właśnie dzisiaj chcę przysadzić. I przy okazji chcę wziąć trochę tego korzenia, bo ten krzak jest wielki i przydałoby mu się podzielenie i przy okazji wezmę sobie korzeń na cele lecznicze, na moją nalewkę. Znana amerykańska zielarka Rosemary Gladstar poleca robić nalewkę przez cały rok wiosną, żeby zebrać sobie liście, bo wszystkie te części jeżówki są lecznicze. Więc wiosną zbieramy takie młode listki, potem późną wiosną, wczesnym latem czekamy na pączki kwiatowe i zbieramy te pączki i wszystko wkładamy do alkoholu, do słoika. Na przykład 40% wódka jest dobra i przez cały rok dokładamy. Także musimy wziąć słoik, który jest dosyć duży i na początku zaczynamy od świeżych liści, potem dokładamy pączki, potem latem zbieramy kwiaty i możemy użyć je świeże lub suszone i dokładamy do tego samego słoika, a później jesienią wykopujemy korzeń i także dokładamy do tego słoika. Korzeń także możemy użyć świeży lub suszony, tak mówi Rosemary Gladstar. I dokładamy do właśnie tej nalewki spirytusowej. I czekamy przez 4 do 6 tygodni, aż to wszystko naciągnie i wtedy mamy nalewkę z całej rośliny i wykorzystujemy różne rodzaje składników czynnych z różnych części tej właśnie rośliny, co według Rosemary Gladstar jest najlepszą metodą, żeby wykorzystać wszystkie składniki czynne w jeżówce. I według właśnie Rosemary Gladstar jeżówka jest takim ziołowym dyplomatą, bo ocaliła medycynę naturalną, ziołolecznictwo od zapomnienia w XX wieku, ponieważ stała się bardzo popularna. Przeważnie rozpowszechniona w Niemczech i w innych krajach europejskich, a później także na Stany Zjednoczone, Anglię i inne kraje, ale jest to może najbardziej popularne zioło lecznicze, które wszyscy znają. Ja pamiętam, dawałam kropelki z jeżówki moim dzieciom, które teraz są dorosłe i
wtedy w Polsce wszyscy to znali, na pewno teraz wszyscy znają, ale na pewno nie wszyscy wiedzą, że jeżówkę możemy na przykład stosować na rany, że jeżówkę możemy także stosować na nerwice i depresję, że możemy stosować na przykład jej właściwości przeciwzapalne do leczenia stawów. O tym właśnie troszkę więcej Wam jeszcze powiem w tym filmie. To klasyczne działanie jeżówki na przeziębienia, na grypę i na różne choroby dróg oddechowych działa w ten sposób, że jeżówka wspomaga produkcję limfocytów w ciele i tak jakby wspomaga naturalne funkcje obronne naszego układu odpornościowego, na przykład na komórki T-cells, nie wiem jak to jest po polsku, ale to jest jeden rodzaj limfocytów, a także tak jakby wzmaga produkcję makrofagów, czyli to jest taka pierwsza linia obronna naszego organizmu przeciw infekcjom. Nie jest specyficzna, tylko takie ogólne działanie na wszystko. Także jest taka tylko jedna sprawa z jeżówką, że nie stosujemy jej przewlekle. Stosujemy ją tak jakby w nagłych wypadkach. Jeżeli mamy pierwsze objawy choroby, to możemy wziąć jeżówkę w tym przypadku dosyć często, co pół godziny, co godzinę, po na przykład pół łyżeczki nalewki, ale nie stosujemy jej dłużej niż 2 tygodnie, bo nie chcemy, żeby nasz układ odpornościowy był aż tak silny przez aż tak długi czas, bo to wyczerpie tak jakby siły obronne naszego organizmu i nie w tym celu jeżówka jest stosowana. Ona jest stosowana jako wzmocnienie naszego układu odpornościowego w momencie infekcji, ale nie tylko, bo to jest tak jakby lek. Tak, tutaj w Anglii mamy takie powiedzenie pill for every ill, czyli że jest tabletka na każdą chorobę i na każdą dolegliwość, ale musimy wziąć pod uwagę, że możemy wspomagać nasz układ odpornościowy w taki sposób, jak na przykład odżywiając się prawidłowo, śpiąc przez wystarczającą ilość godzin, na przykład upewnienie się, że mamy wszystkie składniki odżywcze w naszym odżywieniu, wszystkie witaminy, na przykład witaminę A i D, na przykład jemy jedzenie, które jest wartościowe odżywczo, a jeżówkę stosujemy, jeżeli te inne środki nie pomagają nam w niezachorowywaniu. Jeżeli już zachorujemy, to wtedy pomagamy sobie ziołami. Taka jest moja teoria, że żywność najpierw i styl życia, a później dopiero zioła. I tak właśnie niektórzy zielarze, na przykład Lucy Jones z Anglii, też tak właśnie myśli, że jeżówka jest nadużywana, jeżówka w stanie dzikim już prawie nie występuje, bo została wyzbierana właśnie w celach leczniczych, także warto jest ją mieć w ogrodzie w nagłych wypadkach. Ona także goi rany, na przykład jeżeli mamy jakieś trudno gojące, głębokie, ropiejące rany, to możemy użyć także jeżówkę. Jeżówka ma także działanie przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i możemy na przykład wywar albo rozcieńczoną nalewkę stosować do płukania jamy ustnej w przypadkach jakichś aftów czy innych zmian w jamie ustnej. Możemy także stosować wysuszony korzeń, który mielimy i mieszamy z wodą i kładziemy na różne zmiany skórne, na rany, na łuszczycę, na trądzik, na ropnie czy raki. Także jeżówka to nie tylko zwiększenie odporności, ale także bardzo silne działanie gojące skórę i działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Niezwykła roślina moim zdaniem. Jeżówka jest ziołem bezpiecznym, nawet dla dzieci i możemy ją także stosować w takim powirusowym osłabieniu, na przykład po COVID-zie, może nawet przy długotrwałym COVID-zie. Nie jest o tym mowa, ale jeżeli jest mowa o powirusowym osłabieniu, to możemy jeżówkę stosować. Bierzemy roślinę, która jest 2-3-letnia, jeżeli chodzi o korzeń, to czekamy 2-3 lata, kiedy ta roślina dojrzeje, żeby te wszystkie właściwości lecznicze tych składników czynnych w korzeniu były, wiecie, takie w dobrym stężeniu. Nie bierzemy roślin młodych, tylko 2-3-letnie i po tych 2-3 latach, tak jak ja, jeżeli ta roślina się zrobi dosyć duża, to możemy ją
podzielić i przesadzić, tak jak ja chcę przesadzić na moją nową część działki, żeby jeżówkę rozmnożyć wszędzie, żeby zawsze była. Są dwa przeciwwskazania do przyjmowania jeżówki. Pierwszym może być to, jeżeli bierzecie leki osłabiające wasz układ odpornościowy, na przykład po przeszczepach narządów, albo jeżeli bierzecie sterydy, albo jeżeli macie chorobę autoimmunologiczną, to wtedy tak jakby jeżówka może powodować zbytnie natężenie działania układu odpornościowego. Ale moja znajoma zielarka, która właśnie skończyła studia, mówi, że to działanie nie jest tak jakby nasilające układ odpornościowy, ale balansujące. Także nie wiem, jaka jest prawda, ale jeżeli macie choroby immunologiczne i po przeszczepach narządów i bierzecie leki takie przeciwodrzutowe, to wtedy musicie się skonsultować ze specjalistą. A drugim przeciwwskazaniem jest to, że jeżeli macie alergię na kwiaty astrowate, chyba do tej rodziny właśnie jeżówka należy, i jest często tak, że niektóre osoby mają alergię. Także jeżeli wiecie, że jesteście uczuleni na taki rodzaj kwiatów, to nie przyjmujcie jeżówki. A poza tym, że jeżówka jest wspaniałym ziołem leczniczym, to jest także przepiękna i także jest przepiękną rośliną dla naszych zapylaczy. Motyle i pszczoły ją uwielbiają i ja uwielbiam obserwować właśnie motyle na jeżówce. A później jesienią nawet ptaki przylatują i wydziobują nasionka i jeżówkę warto właśnie zostawić, jeżeli mamy jeszcze te kwiaty na zimę, żeby ptaki sobie pojadły. Jest taka ciekawa historia o jeżówce. Kiedyś w czasach, kiedy Stany Zjednoczone były w początkowej fazie, był taki lekarz pochodzenia niemieckiego, dr Meyer, i on właśnie stworzył taką miksturę na bazie jeżówki i jako jego marketing, czy tak jakby chciał rozpropagować jej właściwości na wszystkie dolegliwości, pozwalał się ukąsić wielokrotnie wężom i potem natychmiast brał swoją miksturę z jeżówki i właśnie w ten sposób udowadniał jej niesamowite działanie. Ja tego nie polecam. W Polsce prawdopodobnie nie ma tak wielu węży jadowitych jak w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, ale jeżówka podobno pomaga na ukąszenia węża, bo zawiera jakieś enzymy, które rozkładają ten jad. Nie wiem. A Rudbeckia hirta, podobno jest tak jakby kuzynem jeżówki i też ma jakieś właściwości lecznicze. Wygląda nawet podobnie, pączki wyglądają podobnie do jeżówki. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie. Niekoniecznie wszyscy wiedzą o tym, że nalewki i wywary z jeżówki stymulują krążenie krwi, a także zwiększają liczbę leukocytów, limfocytów. A właśnie to nasilanie, poprawa krążenia krwi powoduje, że te wszystkie limfocyty docierają do tych miejsc, w których są potrzebne bardzo szybko. I jest takie właśnie podwójne działanie jeżówki w taki właśnie sposób. Moja koleżanka zielarka, Katarina, powiedziała mi, że na wykładach słyszała, że inny gatunek jeżówki, Echinacea pallida, jest stosowana przy leczeniu raka. Muszę ten temat jeszcze dokładnie przebadać, poczytać na ten temat, ale być może jest to prawda i tą roślinę możemy sobie wyhodować z nasion i możemy próbować. Także ja to będę robić. Zachęcam wszystkich, jeżeli chcecie, poszukajcie wiadomości na ten temat i powiedzcie mi w komentarzach.